Siemka, ja jestem Adacho i plany moje zostały pokrzyżowane, bo miałem ten odcinek nagrywać na żywo, ale wiecie jak to jest. Nagrywam to w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Wczoraj w ogóle organizowaliśmy pierwszy raz Wigilię u siebie, więc było sporo sprzątania, a potem jeszcze pasterka. No i zasnąłem dość późno i nie udało mi się wstać na 10:30, więc stwierdziłem, że nagram to po prostu z zapisu. A co nagram? Doskonale wiecie, bo prawdopodobnie jest już to w tytule i na miniaturce, ale ja jeszcze nie wiem. Coś mi stanęło w gardle. Ja jeszcze nie wiem. Swoją drogą wrzuciłem wam wczoraj film, który myślałem, że wrzucę w Wigilię, mimo tego, że nie nagrywałem go w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, więc życzyłem wam tam wesołych i rodzinnych świąt, ale teraz mogę powiedzieć, że na żywo, w dniu, w którym to nagrywam, mam nadzieję, że dobrze spędziliście Wigilię, mam nadzieję, że pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt też będziecie spędzać dobrze. Kto chce odpocząć, to niech trochę odpocznie, kto chce spędzić czas w rodzinie, ten niech spędzi czas w rodzinie. Mam nadzieję, że po prostu wasze postanowienia i marzenia się spełnią. A jeśli chodzi o moje marzenia, to wyeksponowałem je tutaj po swojej lewej stronie ze względu na to, że dzisiaj będziemy oglądać streama z Dokana, który prawdopodobnie przedstawi nam dwie nowe karty. Zazwyczaj to wyglądało tak, że dostawaliśmy Dual Dokkan Festa, w którym mieliśmy jedną kartę, powiedzmy, protagonisty, a drugą antagonisty. No bo rok temu mieliśmy Goku i Glorio, więc w pewnym sensie Glorio... Czy Glorio był w ogóle super kartą? Już nie pamiętam, czy Glorio był... Nie chcę teraz wchodzić... Nie, no Glorio był super kartą, nie? Nie był kartą Extreme. Więc wydaje mi się, że tutaj jest to zasadne, żeby spodziewać się, albo raczej chcieć... Może nie spodziewać się, bo nie ma żadnych przesłanek ku temu, że mielibyśmy mieć superhero, ale ja już jakiś czas temu mówiłem, że to jest trochę skandal, że my z Dokana mamy do tej pory jedną bestię i Orange Piccolo, który nawet nie jest Orange Piccolo od samego początku, więc tutaj postawiłem w ramach takiego manifestowania to, co bym chciał dostać, czyli jak widzicie, Gohana bestię w wersji giganta i Orange Piccolo w wersji mini. Nie, no tak naprawdę nie mam innych figurek tych postaci, więc muszą być zamienione, jeśli chodzi o skalę. Okej, ja się zamykam, mam tutaj zapisany link, żeby nie wchodzić. Od razu to kliknę, ale mam nadzieję, że mi się nic nie zaspoileruje. Dobra, nic nie widzę. Godzinę to trwa? Popierdoliło was? Dobrze, że tego nie oglądałem na żywo. Ale tu chyba na początku będzie jakiś... O właśnie. Broadcast will... O właśnie, dobra. Anio Haseyo? Nie będzie Omatsu? Goten tak Anio Haseyo? Ja chcę tylko zobaczyć karty i zobaczyć jak one będą... Zobaczyć jakie będą miały detale. Hype menka. Patrzcie na to, co robi Omatsu z dłońmi. Bije brawo, bije brawo, bije brawo. Już nie. A, jeszcze raz uderzę. Aura, bluza, ręce, cockshaming. W sumie dobrze, że nie wstałem na 10:30, bo nie mógłbym tego przewijać. Informacje na temat przyszłych aktualizacji, informacje na temat nowej kampanii i coś tam z widownią. No to ja już oglądam to jako... nie jako część widowni. To będzie ważne. Cicho, cicho, uspokójmy się wszyscy, bo to będzie ważne ze względu na to, że już jakiś czas temu mówili, jakie będą zmiany. Ej, czy myśmy przypadkiem nie powinni dostać dzisiaj albo jutro jakoś tego update'a związanego z 2000 rangą? Ja jeszcze się dzisiaj nigdzie nie logowałem. Duplikuj lidera! W końcu! Ile lat minęło? 11 lat prawie minęło. Nasz lider, którego ustawiamy, będzie się wyświetlał jako opcja, którego będziemy mogli zduplikować jako friend leader. Czyli praktycznie problem z tym, że chcemy zagrać jakąś niszową kategorią i na liście znajomych albo liście też botów, bo jakiś czas temu dodali boty. Skill orby, linki będą te same, dosłownie wszystko będzie to samo. Ten lider się nie wyświetlał, więc jakby ktoś chciał zagrać dzisiaj drużyną na meczan i dajmy na to chciałby wrzucić żółtego Piccolo na lidera, no to prawdopodobnie by musiał pocałować klamkę. A ta opcja udostępnia mu możliwość skopiowania własnej karty, więc jest to coś, o czym ludzie mówili już wiele lat temu. Cieszę się, że w końcu, nawet tutaj jest napisane z tego, co Omatsu mówi, że nawet pisali o tym non-stop w ankietach, także duży plus, ale cieszę się raczej w ramach takiej ulgi, albo takiego stwierdzenia, że tak to już powinno być dawno temu, aniżeli jakiś wielki szok, na który oni wpadli i teraz ja będę rzucał stanikiem na scenę, bo będę się cieszył, że Omatsu wymyślił coś totalnie genialnego. No jest to rzecz, którą proponowali już ludzie. Przewijmy sobie dalej. Slide? Oj, taka slide. Leader search Ty, ja mam tak zrobiony na lidera 200%, oni teraz to dodają. Postacie z lidera... A gdzie wyjdziecie? Aha, pokazujcie tutaj. Strength... Wow!
Wow! Ja mam dosłownie w swojej grze utworzony tag. A widzę, że tutaj zajebista drużyna jest zrobiona. Zobaczcie, jakie gość ma karty. To jest zajebiste. A jakie karty wybrał do drużyny. Jak wybiorę sobie kategorię Pure Science i zaznaczę Leaders, to mam kategorię Pure. Wow. Wow, dobra, to jest jeszcze lepsze niż się spodziewałem. Wybieranie z kategorią. Fizycznych też. A czekaj, jak to działa? Pure Science, aha, on wybrał Pure Science fizycznych. I teraz zaznacza i mamy liderów, którzy mają Pure Science fizycznych. Chociaż nie. Albo fizycznych. No bo na przykład karta z trzeciej rocznicy, ona przewodniczy kategorii Fusion. Czyli mamy tu Pure Science, tu i tutaj już jest Vegeta's Family, także chyba po prostu są inne lidery, które już się nie łapią pod tego Pure Science. Ale jest to zajebista opcja, naprawdę. To bardzo ułatwi szukanie kart i to też myślę, że jest świetne dla nowych graczy, którzy na przykład nie wiedzą z góry, jaka karta jest dobra. W ogóle tutaj widzę, że po japońsku to jakoś inaczej wygląda. W sensie, że to okienko jest nieco inne. A, bo nie możecie tego pokazać też? O, mamy to napisane, okej, dobra, czyli mamy w pierwszej kolejności kategorię DB Saga, mówię tutaj. Potem się wyświetla lider, który przewodniczy AGL, a potem mamy lidera, który przewodniczy wszystkim typom. Jeśli mielibyśmy szukać wiele kategorii, to na początku both Dragon Ball Seekers i DB Saga, potem pokazują się karty, które przewodniczą albo Dragon Ball Seekers, albo DB Saga. A jeśli mielibyśmy szukać, a to jest full match, a jeśli mielibyśmy szukać pojedynczych kategorii, ale częściowe dopasowanie, to nie jest zamienione. Full match chyba powinno być tak, że pokazuje obie kategorie naraz, a partial match powinno być tak, że albo jedno, albo drugie. No ale okej, tak czy siak, rozumiem, jest to o tyle dobre, że będę mógł usunąć ten tag i teraz będę mógł przeznaczyć go na coś innego. Chociaż jestem przyzwyczajony do tego, żeby mieć tag z liderami 200%. Z drugiej strony jest też od jakiegoś czasu dodana opcja w dokanie, żeby można było posortować karty, biorąc pod uwagę to, czy można im levelować linki, czy nie. A ja i tak zostawiłem sobie tag z linkami z 10 poziomu, ze względu na to, że potem nie mam tych kart często w kategorii, w tym tagu no character tag. Więc jak sortuję karty, to mam ten tag, w którym mam karty bez tagu, jakby, no nie ten, który jest wbudowany. I tam są takie totalnie już osrane karty, które wiem, że na przykład mógłbym dopiero wrzucić do linkowania. Więc pod tym względem fajnie mieć mimo wszystko to pod tagiem, no bo to się wyklucza wtedy z tej grupy kart, które nie mają przypisanego taga. Jeśli wiecie, o czym mówię, to prawdopodobnie mi przytakniecie, a jeśli jesteście nowymi graczami, to mówicie, dobra, kurwa, co ty gadasz, skipuj. Nowa kampania, dziękuję bardzo pani Grażynko, ja się tutaj jeszcze napiję, żebym miał nawilżone gardło, bo jak będę ryja daru, jak pojawi się Gohan Bestialski i Mini Orange Piccolo, sąsiedzi współczuję. Wiecie co, aż Gepiego chyba trochę zgłośnie. 28 PST, to możliwe, że to u nas będzie 29. Co to może być? Saiyan Saga? Super Hero? Daima? Nie, Daima będzie na rocznicy pewnie. Gohan Beast i Orange Piccolo i Gammy może. Those Hero are all lined up! Jest! Nie! Tak! Tak! Reversible... Okej, angielski głos, ale... Ultimate Gohan i Gamma 1. Ja myślałem, że to jest Orange Piccolo, a na drugiej karcie... Ej, ale na drugiej karcie może być przecież Orange Piccolo i Gamma 2. Powiedzcie, że będzie jakaś transformacja, że jakieś active skille w bestie będą. Nie ma chyba. A może jeszcze pokażą. Powiedzcie, że tu będzie Orange Piccolo na drugim. Wow, co to jest za combo? Liczę tylko na jakieś dobre animacje, bo póki co tutaj się w ogóle nie skupiłem na tym, ale jak tak patrzę na ten atak... Jest, ale czy to będzie tylko część super ataku? Ale zobaczcie, mamy mechanikę Reversible Exchange, więc te kategorie będą połączone. Bo jeśli mielibyśmy mieć na Mechanina i Androida na jednej karcie zwykłej, to oni mieliby prawdopodobnie kategorię Super Heroes, Joint Forces, Battle of Fate
może Accelerated Battle, ale no teraz będziemy mieli jeszcze androidy, Nameczanie, Artificial Lifeforms, Worthy Rivals. O, to też pewnie byłoby tutaj i tutaj, nie? Zajebisty wybór, tylko dlaczego się kolego nie transformowałeś? Może będzie jakiś Active Skill. Byłoby super, gdybyśmy mieli Active Skill, a dajmy na to w przypadku tej drugiej karty. Jeden to jest Core Breaker, Gammy 2 i potem zostaje nam sam Piccolo na przykład. A drugi to jest Orange Piccolo. No ale bym chciał bestię najbardziej. Chyba. I Orange Piccolo. Co? O, wow. Nie no, jeśli oni mają wyciągać ode mnie DS-y, no to kurwa w taki sposób oddawać moje DS-y. Co to są za kombinacje? Ale jestem fanem tego, że są kombinacje, jakby jest to totalnie pomieszane, bo Gohan i Piccolo to byłoby coś oczywistego, Gammy już mieliśmy, tylko nie w formie Reversible Exchange'a, więc to też byłoby coś nowego ewentualnie. Gamma 1 plus Gamma 2, no, karta byłaby to o nowej nazwie, ale no doceniam to pomieszanko. Chociaż Gohan i Piccolo mają zupełnie inne kategorie, ale dzięki temu obie te karty mają kategorie Androids, Artificial Lifeforms, Worthy Rivals, no nie? Te, które kategorie miałyby gammy. Więc można tymi kartami grać nawet w drużynie chociażby właśnie wspomniane androidy, no nie? To jest spoko, bo to łączy te dwie karty, a gdybyśmy mieli Gohana i Piccolo i na drugiej karcie Gammę i Gammę, to oni, pochodziliby z jednego filmu, ale różniliby się bardzo swoimi kategoriami. Informacje na temat eventów. Dozo. A, dobra. Support memory będzie dodane do starego eventu, Jakby był jeszcze awakening tych darmowych gamm, chociaż z tego co widzę to z tyłu na obrazkach są te stare. Wodę będziemy zbierać, dobra, to już było. Nowy red zone, no to tak nie jest to szczególnie napchane contentem. Abilitki będziecie abilitki będziecie pokazywać, to dobrze. Ultimate Gohan, patrzcie co się dzieje, Ultimate Gohan jest na samym początku, więc możemy mu wyfarmić za darmo super atak. Jest kilku Ultimate Gohanów darmowych w grze. Z Majin Buu Sagi, z Sagi Turnieju Mocy, więc myślę, że tutaj warto sobie to przemyśleć, czy ktoś chce za darmo wyfarmić. I Gamma 2 też jest. I myślę, że to jest w ten sposób zrobione, żeby móc farmić super atak, bo gdyby to był Piccolo, to nie można byłoby farmić, bo Piccolo jest od razu w żółtej formie. A Gamma 2 oczywiście jest darmowy z tego eventu wcześniej wspomnianego, więc można tym kartom farmić super atak za darmo. Gammie myślę, że trochę łatwiej, bo z tego co pamiętam tego Gammę można kupić w sklepie Baby. I wiecie co, liczę tylko na jakieś dobre active skille, bo podejrzewam, że tamto co widzieliśmy to były super ataki. Nie pokazaliby jeszcze wszystkiego. Dozo, zobaczmy. Intro nie ma, to jest super atak. Mamy Gohana. Widzę tutaj samego Gohana, ale to chyba nie jest super atak karty przed w ogóle Dokkanem, nie? A może tak? Bo teraz byśmy mieli intro? Bo był głos? A, no tak, zapomniałem, przecież ta mechanika działa tak, że dopiero od którejś tury się pokazuje Gamma. Dobra, ma to sens. Sorry, wypadło mi to z głowy ze względu na to, że oni są na samym początku razem na tej karcie. Wygląda na to, że to jest active skill. Czyli mieliśmy ich super atak, no bo to nie są karty legendarne, więc mają jeden atak. Nie ma bestii. Wiecie co mnie bardzo w tym boli? Że prawdopodobnie przez długie miesiące nie dostaniemy kolejnej bestii. Bo nie będą wracać do tej celebracji, znaczy do tego filmu, nie? W kolejnej celebracji. Zapomniałem. Na początku mamy zwykłego Gammę, po paru turach pojawia się Piccolo. To było intro, teraz mamy animację spotkania. Ale mamy tutaj mimo wszystko Dokkan Original, to warto docenić, bo spotkanie Gammy i Piccolo jakby inaczej wyglądało. Budżet chyba, coś my takiego ostatniego dobrego mieli? Gohana i Trunksa. To wyglądało ładnie, chociaż to było wzięte z materiału źródłowego, więc to łatwiej było zanimować. To też jest wzięte z materiału źródłowego. Chociaż wiecie co? Kojarzy mi się to trochę z mangą.
współpraca Gammy i drugiego Gammy była raczej z Gotenem i Trunksem, którzy udawali superbohaterów. No, animacje nie urwały dupy. Nazwałbym je przyzwoitymi, ale sam fakt, że takie karty zostały wybrane jako postacie tutaj na Nowy Rok, to jest Peak Fiction. Chociaż animacje, ile bym im dał? 6 na 10 może, 5. Były w porządku, ale momentami naprawdę było to kanciaste. Biorąc pod uwagę, że to i tak będzie puszczone w podwójnej prędkości, raczej to nie jest problem. Wiecie co? Teraz przez te animacje to się zastanawiam. To jest być może trochę proste z mojej strony, takie nawet bym powiedział jaskiniowe, ale przez te animacje trochę nie chcę już samonować po te karty. Bo nie są one aż tak piękne, jak spodziewałem się, że będą. Chyba że zaraz zobaczę pasywkę i się okaże, że są najlepsze w grze. Ja mogę sobie to stopować, więc będę tak robił. Patrzcie na te kategorie. To jest to, o czym mówiłem. Mamy Mission Execution. W zasadzie Mission Execution to miałby Gamma, nie? Sam Gamma. Androidy, Bond of Parent and Child, Demonic Power, który jest tylko Gohana, Airbred Fighter. Wszystkie te kategorie, które miałby Ultimate Gohan i te, które miałby Gamma, są połączone. Pod tym względem ta mechanika... O właśnie, Super AGL. Jest świetna. Zobaczmy, jak wygląda Leader Skill. Będziecie widzieć póki co, pasywkę być może wam zwiększy, ale Leader Skilla widzicie. Movie Heroes, Hybrid Science, Mission Execution. O, Mission Execution to jest póki co kategoria, której tylko chyba Tao Pai Pai przewodniczył. Czy tutaj mam jakieś nowe liczby? Nie. 200 HP, atak dev 170, no i dodatkowych statów 50. Super Heroes, Bond of Parent and Child, Androidy. Można powiedzieć, że całe Super Hero. Cały film w sensie, ze wszystkimi postaciami tutaj będzie, jeśli dobrze liczę, nie? No bo mamy Movie Heroes, Super Heroes, czy Cell Max jest w Mission Execution? Chyba nie, chyba to już byłoby naciąganie, bo Cell Max nie miał żadnej misji, więc Cella Maxa by tutaj nie było ewentualnie, no ale on nie jest grany z takimi kartami, on tam w pasywce przecież ma, że nie może być Super Heroes. Mimo wszystko bardzo szeroka kategoria. I fajnie, że Hybrid Science jest. Kurde, ta karta by mi się przydała, bo ja nie mam tego fioletowego nowego Gohana z Majin Buu. Stakowanie defa i 50% wzmocnienie ataku na jedną turę. Stakowanie defa. Podstawowe efekty. Ki 2 atak def 250, garda na wszystkie ataki, redukcja damage 10%. To jest mało, ale podejrzewam, że jest tego więcej, bo nie sądzę, żeby wrzucili tylko 10%. Przez 5 tur od wejścia, czyli podejrzewam do momentu, kiedy Gamma się pojawia, albo może to się jakoś nachodzi. Wyprowadza dodatkowy super atak, co jest gwarancją. A że mamy stakowanie defa, to myślę, że tutaj wartość tego zapisu rośnie. Redukcja damage'a 58%, ok. Czyli mamy 68% przez 5 tur, no i potem pewnie jesteśmy zmuszeni do wejścia w gammę, bo od 6 tury ta redukcja damage'a zmienia się na dodge'a, 58% szans na dodge'a. Kiedy mamy Super Heroes w tej samej turze sojusznika, co myślę, że nie powinno być trudne, chociaż biorąc pod uwagę, że to jest lider też kategorii Hybrid Science i Mission Execution, to nie jest to aż tak oczywiste, że mielibyśmy sojusznika Super Heroes w tej samej turze, ale jeśli mamy atak dev 250, mega dużo, super atak dodatkowy i kryt 58%. Mega fajne buffy. Myślę, że ta karta jest stworzona głównie po to, żeby grać z innymi Super Heroes. Tak naprawdę można byłoby grać nią i tą drugą, która wyjdzie, no nie? Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Po przyjęciu ataku permanentny atak 300? Znaczy jednorazowo, ale permanentnie atak 300? Po przyjęciu ataku? Gdy przyjmuje super atak, czyli to jest tymczasowy buff trwający tylko w tym momencie, def 58, redukcja damage'a 10% i support dla sojuszników Super Heroes, atak def 10% na 2 turyki plus 1. Ale czy on ma jakiś scouter? Być może druga karta będzie miała scouter, no bo jakby liczenie na to, że tutaj trafimy z tym super atakiem, żeby się włączył support, no mimo wszystko możliwości defensywne póki co są olbrzymie. Gdy otrzymuje nieuzbrojony super atak, to jest dość dziwne. To musi być skrojone pod konkretny event, wiecie? Jeśli mielibyśmy tutaj jakiegoś przeciwnika, nie wiem, czy Cell Max na przykład nie ma takiej animacji, mówię tutaj o Cellu Maxie, gdyby był przeciwnikiem, bo on chyba się pojawia za przeciwnikiem w animacji i uderza pięścią, więc to byłby chyba typ ataku unarmed. Def 158, redukcja damage'a 20% i jeszcze większy support 20% na 2 tury, okej. Zaczynając od 4 tury mamy możliwość zmiany z gammą. Okej, tak jak mówiłem, nakłada się to. Przez 5 tur mamy to intro, ale możliwość zmiany jest już po 4 turach. Bardzo mocna defensywna karta, chociaż powiem wam, że jest to dość zabawne, że mamy tutaj nakierowanie na unarmed super atak. Chociaż jest to też ciekawe, bo te buffy przy przyjmowaniu tego konkretnego typu ataku są naprawdę duże.
I myślę, że to jest karta skrojona pod niektóre eventy, więc pod tym względem jestem za. Potem wchodzimy w gammę, który podnosi 50% atak def na jedną turę, czyli to stakowanie się już wyłącza, ale mamy tutaj bardziej ofensywne umiejętności. Co on tutaj ma? Oczywiście możemy wrócić do Gohana. Kit 2, atak def 200 to już było. Garda i redukcja damage'a 20% to nie jest aż tak dużo, ale jest garda wbudowana. Kiedy mamy Super Hero z sojusznika w tej samej turze, czyli to samo, atak def 200, dodatkowy super atak i 70% szans na kryta, czyli nieco podbudowany ten buffik, bo wtedy mieliśmy 58%. Przy atakowaniu 12 ki albo więcej atak 300, no czyli tutaj mamy już tę kartę jakby wyrzuconą z pierwszego slota, nie? No bo buff jest dopiero po naszym atakowaniu. Z zebraną kulą ki. Okej, to jest ciekawe, bo jest możliwość wejścia w gammę, nie zebrania kulki, bo na przykład użycia active skilla i wrócenia z powrotem do Gohana i ten buff się jeszcze nie aktywuje, więc możemy to tak naprawdę aktywować kiedy chcemy, a jest to permanentny atak 150 i Defenders of Justice Allies atak 100%. Wiecie co ja teraz sobie pomyślałem? Że gdyby na przykład połączyć to z active skillem tych gamm z 9. rocznicy. Tam jest ten Core Breaker, który bardzo dużo bije. I gdyby zrobić tak, że na pierwszym slocie, albo na przykład, nie wiem, na drugim slocie zbieramy kulę tą kartą, ten buff wlatuje i wtedy używamy standby skilla tymi int gammami. 100% ataku. Myślę, że to może być pewnego rodzaju próba wskrzeszenia albo podbudowania tych starych kart z gammami. Gamma 1 i Gamma 2 mogą dostać przecież EZA. Te stare Gamma 1 STR i AGL. Oni mogą dostać EZA, więc to też może być próba podbudowania tamtych kart. Chyba widzę szerszy obrazek. Nie wierzę, że udało mi się trafić z tymi chłopakami tutaj. Tak po prostu spojrzałem dzisiaj na swoją półkę i mówię, byłoby zajebiście zostać bez... No przecież nie trafiłem, no bo Orange Piccolo jest tylko i w formie ataku, no ale okej. Udało się trafić przynajmniej film. Gdy przyjmuję super atak, znowu mamy ten super atak. Def 50, redukcja damage'a 20% i support. I Ki Blast super, gdy przyjmuje. Def 100, redukcja damage'a 30% i ten support tylko, że 20% na 2 tury. Czyli myślę, że to druga karta, Piccolo i Gamma 2 powinni mieć Scoutera. Ale też jest fajnie, że mamy Gohan blokuje Unarmed super ataki, Gamma blokuje Ki super ataki. Nie mamy tutaj niestety żadnej dodatkowej animacji przy, nie wiem, kontrowaniu albo anulowaniu efektów tych super ataków przeciwnika, no bo mamy tutaj po prostu to zapisane w pasywce, że takie buffy wlatują. Ale mimo wszystko jest to dodatkowa część tej karty, która pozwala nam grać nieco bardziej elastycznie. Sporo ataku naprawdę tutaj jest. 250, 250, 300, 150, 100% dla kategorii Defenders of Justice i jeszcze ten support. Bardzo, bardzo mocna karta. Ile to jest redukcji damage'a? 20%? 20%? 30% w najlepszym przypadku, czyli to byłoby 70%, no ale tutaj musimy mieć jakiś scouter, żeby z tego najlepiej korzystać, bo bez scoutera trudno jest zobaczyć po prostu, gdzie będzie super atak, chyba że byśmy wchodzili na Dokkan Info i byśmy patrzyli, gdzie super atak przeciwnika może być wyprowadzony. No ale zobaczmy te active skille. Senzubin, czyli active skill Gohana podejrzewam, nie? Tak, w tym pierwszym active skillu Gohan się po prostu regenerował. No i widzę, że tutaj robi to samo. 58% HP odradza, wyłącza negatywne efekty, co jest ciekawe w kontekście lokowania. Przeciwnik może was zalokować, a tutaj Senzu jest w sumie tym przedmiotem Senzu, tylko że w formie active skilla. No i mamy jeszcze Ki 12, atak 158 na jedną turę. Może być aktywowane, kiedy mamy 58% HP albo mniej, albo od trzeciej tury od wejścia. Raz. Czyli mamy wybór, albo ten active skill, albo ten drugi. Drugi active skill jest z tego co widzę bardzo ofensywny, masywnie podnosi atak tymczasowo, ultimate damage. No i mamy Super Hero z kategorii Allies, 10% buffu dla tej kategorii i androidy 10% na 3 tury, czyli support dla tych dwóch kategorii na 3 tury, bo nie mamy tutaj średnika, tylko mamy end, czyli support tyczy się dwóch kategorii, w sensie, że obie są na 3 tury. No i widzę, że Gamma może aktywować tego active skilla od razu, no bo to jest oczywiście tam już 4. czy 5. nawet tura, w zależności od rotacji ustawienia. W porządku, czyli mamy defensywnego, chociaż nawet nie tyle częściowo defensywnego active skilla, bo Gohan odradza oczywiście HP, ale daje też masywne buffy do ataku, tylko bardziej nakierowane na siebie, a Gamma supportuje nieco bardziej sojuszników. Dobra, zobaczmy tę drugą kartę. Aha, w zasadzie no już widzieliśmy animację. Dużo kategorii, które się na siebie nakładają, to jest fajne. Nawet Demonic Power tutaj jest ze względu na Piccolo, nie? Fused Fighters w ogóle tutaj jest. Rapid Growth,
No tak, Piccolo przecież już jest scalony. Successors, ale jaja. Super Heroes, kolejny leader skill do Super Heroes, chociaż biorąc pod uwagę, że tamte stare już trochę się zestarzały, no to jest to zrozumiałe. Special Pose i Battle of Wits. I dodatkowe kategorie Movie Heroes, Accelerated Battle Bond of Master and Disciple. Battle of Wits, Movie Heroes. Battle of Wits często to są fuzje, Vegito na przykład to jest. Special Pose, no to wiadomo, Gammy, Sayameny, Toppo na przykład, ale Toppo czy byłby w Accelerated Battle, żeby ewentualnie go tutaj wrzucić. Bond of Master and Disciple, no to często to są właśnie jakieś Gohany, Trunksy. Tamten leader skill był szerszy, wydaje mi się. Bardziej mi się podobał, chociaż ten obejmuje nieco bardziej niszowe kategorie Special Pose Battle of Wits, tylko się zastanawiam nad tym dodatkowym 50%. Accelerated Battle też jest obszerne, tylko jest, mam wrażenie, trochę nieregularne. Bond of Master and Disciple, no to tutaj nie wrzucimy, nie zobaczymy żadnych postaci poza Saiyanami, tak na dobrą sprawę. No może są jakieś wyjątki, ale nie chcę już teraz z czapy mówić. Podejrzewam, że tutaj możemy mieć odbicie lustrzane w dużej mierze, bo mamy stakowanie ataku i 50% defa na jedną turę. Zobaczmy, jak wygląda pasywka Piccolo przed jeszcze exchange'em. Ki 2, atak, def 250. Dodatkowy super atak, który ma 70% szans na bycie super atakiem. No tutaj mamy już szansę na super atak tylko. 70% szans na kryta, 70% szans na dodge'a. I to jest bazowy efekt. Przez 5 tur wyprowadza dodatkowy atak, który ma 70% szans na bycie super atakiem. Czyli mamy 2 gwarantowane normale, ale te normale mają 70% szans na bycie super atakiem. No, jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, pewnie, żeby ta karta się za szybko nie stakowała pod kątem ataku, ale no, 70% szans na dodge'a. Są przecież eventy, gdzie dodge jest wyłączony, no i co wtedy? Za każdy atak wyprowadzony, permanentnie atak def 50 do 250, czyli powiedzmy, że już w drugiej turze pewnie można to... Chociaż nie, czekajcie, tutaj dalej są jakieś dodatkowe, to można nawet w pierwszej turze to już wystakować. Zaraz zobaczymy, zaraz do tego przejdziemy. Szansa na kryte i szansa na dodge'a 3% do 15%, więc mielibyśmy 85% szans na dodge'a bazowo. No okej, jako drugi atakujący albo trzeci. Atak def 250, redukcja damage'a. Kategoria Super Heroes def 20%, Artificial Lifeforms atak def 20% na 2 tury, a gdy atakujemy jako trzeci... Mamy kolejny normal z 70% szansą na super atak, czyli tak, zwykły atak z bazowego efektu przez 5 tur, jako trzeci atakujący, ukryty potencjał, maksymalnie 5 ataków, więc jest możliwość, że tę pasywkę wystakujemy od razu po pierwszym pojawieniu się, co jest ważne, za każdy atak wyprowadzony to podnosimy, nie za każdy super atak, więc nawet jeśli będziemy normalować co chwilę, normal, to i tak statystyki się podnoszą, więc o tyle jest to dobre. Ale jestem... O, super STR w ogóle teraz zauważyłem. Jestem trochę zaskoczony, jak bardzo krucha ta karta może być defensywnie, bo 20% redukcji damage'a to jest nic. Umówmy się, to jest nic. Nie ma gardy. Wysokiego defa też nie ma. Znaczy... Tu 250, tu 250, tu 250, jeszcze jest jakiś support, ale no na największe eventy to myślę, że nie starczy, a jeśli wyłączamy dodge'a, no to tutaj może być krucho. No i od 4. tury pojawia się Piccolo, zobaczymy co ten Piccolo potrafi, bo ja tutaj bym wolał, żeby Piccolo był mocniejszy. Szczerze mówiąc, bo Gamma mnie tutaj nie robi dużego wrażenia. Atak def na jedną turę greatly, czyli 50%, super, to mieliśmy już w przypadku poprzedniej karty. Reversible exchange, rzecz jasna, dalej Ki 2, atak def 250. W ogóle nie będzie problemu z Ki, no bo bierzcie pod uwagę to, że tutaj jest wszędzie ten support, a to nie jest karta legendarna, więc wystarczy naładować jeden pasek, nie? Zostaje ten normal z 70% szansą na super. Redukcja damage'a 50%, okej, to już jest coś... Patrz, dobra, nie chcę skipować, ale widzę co jest dalej. To jest już karta, która mi się bardziej podoba. Myślę, że musielibyśmy ją trochę kryć przed tym wejściem do Piccolo. Przy atakowaniu z 12 albo więcej ki, atak 150, a kiedy HP naszego celu to 70% albo mniej, 50% kryta i wyprowadza dodatkowy super atak, czyli mechanika, która pozwala nam szybciej dobijać przeciwników. 70% HP przeciwnika to nie jest aż taki zły warunek. Myślę, że tutaj jest to do spełnienia jak najbardziej. W tym momencie mamy gwarantowany super atak. A pamiętajmy, że na super ataku jest duże podnoszenie statystyk. A kiedy mamy... Aha, to w ogóle nie jest na kolorowo. To powinno być na kolorowo. Tutaj mamy tylko kolor. Kiedy HP przeciwnika to 50% albo mniej, dodatkowe 50% kryta, czyli mamy już maksymalną ilość kryta, 100% i jeszcze jeden super atak. Z kulą zebraną garda
jednorazowo, jednorazowo to szkoda, chociaż no, widzę, że tutaj dalej jest duża redukcja damage'a. Jako pierwszy albo drugi atakujący, Dev 200, redukcja damage'a 20% i naprawdę fajny support. Super Heroes Dev 20, Demonic Power, atak Dev 20 na 2 tury. I to nie jest jednorazowe, nie? Czyli wrzucamy gościa na pierwszego slota i mamy bardzo dużo defa, 70% redukcji damage'a, support na 2 tury. Jako drugi atakujący, nawet gdyby był, to mamy jeszcze atak 250 i przy przyjmowaniu ataku to jest ten tymczasowy buff, 150 defa, Super Heroes Key 2 na 2 tury. Piccolo znacznie lepszy w moich oczach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no teraz są eventy, gdzie jest często dodge wyłączany. Więc myślę, że Gamma 2 jest tym najsłabszym punktem z tych 4, tak bym powiedział. Chociaż trudno mi to stwierdzić, bo nie widzę, jakie są liczby. Liczby na pewno będą najważniejsze, bo jeśli się okaże, że na przykład z tym całym supportem Gamma 2 ma tak dużo defa, że sobie radzi, chociaż no mówię, są eventy, gdzie def po prostu sam nie wystarczy. Ale podoba mi się to, jak jest zaprojektowany Piccolo. Bo mamy tutaj trochę zamianę ról, nie? Na początku mieliśmy Gohana, który tankuje, potem wchodzi agresywny Gamma 1, tutaj mamy słabego Gamma 2, znaczy słabego, bazującego na dodge'u i wchodzi potem tankujący Piccolo i można trochę zamienić ich rolami. Fajnie, podoba mi się. Podoba mi się to, że jest tutaj bardzo dużo opcji, w jaki sposób można grać tą drużyną, chociaż nie rozumiem, dlaczego nie ma scoutera. Dlaczego nie ma scoutera? Trzeba będzie sprawdzać w zasadzie, jaki typ super ataku ma przeciwnik i wtedy byśmy grali albo Gammą 1, albo Ultimate Gohanem, bo oni mają albo na Unarmed, albo na Kiblasty. O, Active Skill Super Hero Pose. 30% ataku i defa w walce. To jest duży buff. Buffujący samego siebie, no ale 30% statystyk w bitwie, no to jest bardzo dużo. No i Active Skill tutaj z Orange Piccolo to jest masywne podnoszenie ataku tymczasowo. Super Heroes, też spory buff. Atak dev 40% na 1 turę. Oczywiście można go użyć od razu po wejściu w Piccolo. Spoko, czyli mamy albo na siebie, albo na kolegę. Jakby 1 z 10. Poproszę na siebie, albo pan z numerem 1. A w zasadzie tutaj w tym przypadku pan z numerem 2. Dobra, coś tutaj się dzieje, bo widzę, że jeden coin będzie łączony? O nie, panie kolego, ja chyba na tym banerze nie będę samonował. Ja tam widzę Orange Piccolo, Gammę starego, SSJ3 Goku, Hita. No dobra. No nie, dobra, co tu się dzieje w ogóle, co to są za karty, ja to wszystko mam. Jeśli oni na banerze pokazują starego Gammę 1 i Gammę 2, wiadomo, to będzie Eza, no to już jest prawie pewne. Chociaż może jeszcze, kurde, Ultimate Gohan i Orange Piccolo by dostali Eza, oni nie wychodzili aż tak późno po gammach, nie? Więc jest tutaj szansa na to, że to też będzie Eza tutaj dla tych legendarek. To byłby w ogóle totalnie wywalone w kosmos, ale 300 coinów zamiast standardowego 200, więc trzeba byłoby wydać 1500 DS-ów, żeby mieć gwarantowaną kartę. Znaczy no, gdybyśmy nie wymieniali potem duplikatów na zielone coiny, a prawdopodobnie tak będzie, więc podejrzewam, że około 1000 DS-ów na nową kartę. Pas. Mimo wszystko dobra próba Omatsu. Niezły bejcik. Niezły bejcik i jeszcze nie wiem, czy dam się skusić, ale prawdopodobnie nie. W sensie na coina. Na samony to pewnie tam zrobię 3 tu, 3 tam, 300 DS-ów puszczę i będziemy albo zadowoleni, albo nie. 26 DS-ów? A czemu nie 20 plus 26? Ja pamiętam, jak na przykład był rok 2019, to dawali 20 plus 19, w sumie 39. Skąpy, kurde bele, Gepi. Dokkan Quiz? Wow. Marcel Żuk współpracował z wami? Mam nadzieję, że tak. Dobra, to już nie jest aż tak interesujące. Ile dostaliśmy DS-ów za starania Japończyków? Damn, nawet 6 tęczowych orbów. To nie są tanie rzeczy. No i dobra, widzę, że się tutaj nawet opłaciło, że nie wstawałem o 10:30. Chyba będę robił tak następnym razem, bo chyba, że będzie to w jakichś normalnych godzinach, ale znaczy 10:30 to jest normalna godzina, ale umówmy się, że nie, że w pierwszy dzień świąt różne rzeczy mogą stanowić wymówkę. Jak wam się to podoba? Moim zdaniem wybór kart naprawdę bardzo fajny, animacje średnie. Jestem trochę zawiedziony, że Orange Piccolo i Gohan nie są jakąś formą active skilla. Już któryś raz mamy taką sytuację, że mamy reversible exchange i jakby jest mimo wszystko pewien niedosyt. Nie muszę wspominać o Kalifli i Kale, które się nie scalały w kefle, więc myślę, że tutaj jest parę rzeczy, które mi się nie podoba. Mimo wszystko pasywki tych kart sugerują, że będą to naprawdę silne postacie. Biorąc pod uwagę oczywiście jeszcze Eza, które się na pewno pojawią podczas tej celebracji, ale patrząc na te banery,
no podejrzewam, że tu i tu będzie po 7 kart, tak myślę, nie po 10, może trochę myślenie życzeniowe. Także dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeszcze raz życzę Wam wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Widzimy się niebawem, jutro i pojutrze będziecie mieli filmy, które są nagrane na zapas, ale tak jak mówiłem ostatnio w Kokle, nie zwalniamy tempa, do końca roku chcę wrzucać filmy codziennie, więc będziemy mieli rok, w którym codziennie coś macie. Haha, tak o Was dbam. A jeśli chodzi o samony, stream z salonów, no tak. Jak będą samony, to też zrobię streama, także na to też możecie czekać. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Diana.